Powołanie to rzecz taka skomplikowana, ponieważ ona nie jest taka prosta, jakby nam się wszystkim zdawało. Na to składają się wiele czynników, ale nie będę o nich mówił, tylko konkretnie powiem, że od 15 roku życia człowiek wyjechał z domu, ze wschodnich terenów Polski na Śląsk, tam pracował, jeszcze wcześniej się uczył w szkole zawodowej i tak człowiek rozmyślał nad sensem własnego, można powiedzieć, takiego życia, wiedząc o tym, że lata przebywają. I to powołanie trwało już troszkę wcześniej. Człowiek jakiś tak zafascynowany był życiem zakonnym, tak można powiedzieć, na tyle, na ile człowiek tam potrafił. Ale to jakoś tak Pan Bóg powoływał przez wiele, wiele lat tam, pracując już na kopalni na dole. I w pewnym momencie swojego życia powiedziałem, jak Pan Bóg powołuje, chcę odpowiedzieć na ten głos i zgłosiłem się do parafii świętej Barbary na Giszowcu i proboszcz skierował mnie do franciszkanów, bo nie znałem franciszkanów w ogóle. Tam rodzice wiem, że pisali o franciszkanach, do franciszkanów różnych i nie tylko, ale jakoś tak człowiek chciał być w zakonie, gdzie jest habit brązowy. No i tak to Pan Bóg czasami chwyta za to, co człowiekowi się podoba. No i proboszcz skierował mnie do franciszkanów, do Panewnik i tam pojechałem, jeden dzień tam przebywałem i później na drugi dzień napisałem prośbę o przyjęcie. No i ojciec Damian, ówczesny prowincjał, moją propozycję, moją prośbę przyjął. No i tak znalazłem się w 1995 roku w postulacie w Chorzowie. Mam na imię ojciec Faustyn Sapiecha, 46 lat, w sumie skończyłem, ale młodo się czuję. W zakonie od 1995 roku aż do tej pory. Mam nadzieję, że jeśli Pan Bóg pozwoli, to wytrwam do końca, bo to dzisiaj w życiu różnie bywa, bo to wiadomo, że są radości i smutki, są też i kryzysy. To jest nieunikniona rzecz. Jeśli ktoś nie liczy, że kryzysów nie będzie w zakonie, no to się troszkę tak pomyli. No, ono jest, ale trzeba to wszystko właśnie oddawać Panu Bogu na modlitwie, zawierzać każdego dnia siebie właśnie Panu Bogu. Człowieka fascynowało nie tylko, żeby być franciszkaninem, ale też, żeby wypełniać tą posługę kapłańską, choć było bardzo ciężko, ponieważ nie byłem po szkole średniej, musiałem szkołę średnią później uzupełniać, uczyć się i pracować jako furtian w Panewnikach. Ale skończyłem tą szkołę średnią, wieczorową, zdając maturę i poszedłem na studia. I wtedy te studia ukończyłem. W 2009 roku zostałem wyświęcony na kapłana, no i prowincjał skierował mnie do różnych placówek i była potrzeba być jako kapelan tutaj niedaleko w jednej miejscowości. No i tutaj mnie prowincjał skierował na mocy posłuszeństwa zakonnego. Najważniejsze w życiu zakonnym jest to posłuszeństwo, które wypływa z naszej tutaj takiego charyzmatu franciszkańskiego, jako ze wspólnoty. I do tej pory akurat jako kapelan w DPS-ie, bo to jest taki dom opieki społecznej, państwowy, posługuję tym starszym ludziom, w większości ludziom schorowanym, naprawdę ciężko chorującym, sparaliżowanym, też ludziom młodym. Ale oczywiście duszpasterstwo polega na tym, że Jezus jak idzie, to idzie do wszystkich, ale Jezus nigdy nikogo nie zmusza. I tam oczywiście spełniam tą posługę kapłańsko, sprawując sakramenty święte, czy różne nabożeństwa, msze święte, kazania. Staram się bardzo dość często kazania głosić, oprócz oczywiście niedzieli, bo w niedzielę to wiadomo, że zawsze jest, ale w tygodniu również też staram się jakieś słowo Boże skierować do tych ludzi cierpiących, czy pocieszenia. Chodzi o to, żeby być z nimi cały czas, bo oni też potrzebują dobrego słowa, czy nawet uśmiechu. No nie? Mimo tego, że tam ludzie też pracują świeccy, czy wolontariusze czasami się zdarzają, ktoś tam na skrzypcach zagra, ktoś tam znowu przyjedzie. Posługa kapłańska w takim domu przynosi też wiele radości, ale też i cierpienia, i też zastanowienia się, czy człowiek do końca dobrze wypełniał tę posługę, bo to nie jest prosta rzecz. Cieszę się, że jestem naprawdę w zakonie i tak mówiąc szczerze, nie zmieniłbym swego życia na inne, ponieważ nad powołaniem trzeba cały czas pracować i myślę, że jako człowiek z łaską Bożą cały czas odkrywa obecność Pana Boga w swoim życiu, w swoim środowisku, w swoim otoczeniu, w swojej wspólnocie tutaj klasztornej czy parafialnej, ale też przede wszystkim też jest w tej wspólnocie, patrząc na tych ludzi cierpiących w zakładzie, że to życie jest kruche,
mimo tego wszystkiego, nawet doby tego XXI wieku, tej cywilizacji, która nas ogarnia, która no, dzisiaj wielu ludzi odrzuca od Pana Boga, ale patrzę na tych ludzi cierpiących, ludzi umierających, bo przecież też spotykam się z ludźmi umierającymi, którzy idę też modlić się nad ciałem już człowieka nieżyjącego, modlę się, proszę o miłosierdzie dla niego. Człowiek zastanawia się nad egzystencją życia ludzkiego. No, tak mówiąc szczerze, no, radość z tego, ale też i posłuszeństwo. Czy wybrałbym jakąś inną pracę? Trudno powiedzieć. Czy wybrałbym zmianę? Bo człowiek też czasami jest zmęczony. Też mi trudno odpowiedzieć. Najważniejsze, tak jak powiedziałem, jest powołanie i posłuszeństwo Kościołowi Świętemu, a w tym przypadku posłuszeństwo memu ojcu prowincjałowi, który mnie tutaj do tej pracy po prostu skierował. Oczywiście na imię mam ojciec Faustyn Zygmunt Sapiecha, pisane przez Sechanie, przez Samocha. To trzeba podkreślić, bo to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o różne sytuacje, które się tam zdarzają. Dzięki serdeczne, super, brawo, brawo. Ja przepraszam, ale